Dzień dobry. Klasycznie dawno mnie tu nie było, klasycznie nie mogłem się zebrać do nagrania kolejnego odcinka. Nie mogłem się przemóc przez ostatnie właściwie 2 miesiące do tego, żeby usiąść w tym miejscu, odpalić światło i odpalić kamerę i żeby po prostu do was o czymś mówić. Właściwie mówić do was o butach, czyli o czymś, o czym uwielbiam gadać, więc tym bardziej było to dziwne, ale w końcu stwierdziłem, że nie ma na co czekać. Tym bardziej, że mam bardzo fajną parę butów, która posłuży mi jako pretekst do tego, żeby przemóc się i nagrać dla was odcinek, więc zapraszam was do oglądania. Karton otworzymy raczej w standardowy sposób, bez żadnego birola. Przepraszam was za to lenistwo, mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach poprawię się, więc zaczynam otwierać. Miałem nie kupować tych butów, zresztą jak większości, które są na półkach z tyłu za mną, ale rzeczywiście miałem nie kupować tych butów głównie ze względu na cenę, bo ta niestety wynosiła za tą parę aż niecałe 4000, tam 3980 kilka złotych. To para butów, którą Adidas zrobił z Gucci. Zresztą widzieliście już miniaturę, więc nie będę tu żadnego napięcia budował przy tym otwieraniu. Ja się raczej skupiam, żeby się nie pokaleczyć. Chciałbym wam pokazać, jak najdokładniej wygląda opcja zakupowa z Gucci. Buty najpierw pojawiły się w sklepie Gucci, dopiero później w aplikacji Adidas Confirmed i co ciekawe, zamawiając ze sklepu Gucci, buty wyszły mi troszeczkę taniej niż nasza polska cena w apce. Dodatkowo paczka przyszła do mnie w dokładnie 3 dni. Nie mam zielonego pojęcia, jak to powinienem otworzyć. A naprawdę chciałbym jak najlepiej pokazać wam tą opcję zakupową. Dla mnie to też jest nowość. Jakby ja nie kupuję i nie jestem dużym fanem drogich brandów, głównie ze względu właśnie na ich cenę. Tak, o Jezu. Tu jest tasiemka, która nam się... O Jezu. Taki głupi. Tasiemkę, klasyczną tasiemkę i teraz tada, mamy pudełko ZX-ów 8000 w kolorystyce Aqua od Gucci. Mamy torebkę płócienną z logiem Gucci. Została ona tu wsadzona jako taki wypychacz. Oczywiście jest to fajna opcja reklamowa. Co dalej? Mamy dwie koperty fajne, wytłoczone. Wyglądają naprawdę fajnie i solidnie. W jednej z nich znajdujemy dziękowanie właśnie za zakupy razem z kodem QR, żeby łatwiej się skontaktować z marką w przypadku wymiany bądź zwrotu. W drugiej zapewne będzie, tak, jest packing lista, czy po prostu potwierdzenie wysyłki produktu z magazynu marki. Dodatkowo mamy tu jeszcze jakąś reklamówkę perfum. Można sprawdzić nowy zapach Gucci Guilty. Tu jeszcze, jak widzicie, środek tego opakowania jest pasujący do kopert, więc wszystko jest fajnie przemyślane i wszystko jest solidne. Pudełko od butów Gucci już znacie, ponieważ w zeszłym roku pokazałem wam gazele od Gucci i te gazele zwróciłem, nie zostawiłem ich sobie. Fakt, że fajnie wykonane i naprawdę jakościowe wydanie, to jednak stwierdziłem, że za 3000 można mieć dużo fajniejszych rzeczy. A jeżeli chcecie w ogóle zobaczyć tamten odcinek, to zapraszam was do oglądania. Wyświetla wam się w karcie bocznej tutaj, bądź zostawiam link w opisie. Z tymi jest troszeczkę inaczej, no bo jak wiecie, jestem fanem ZX-ów. No i wydanie z Gucci to pierwsze takie wydanie z rodziny właśnie ZX-ów tysięczników, w którym wzięła udział marka fashionowa. Więc mamy buty w tym kartonie i troszeczkę się tu odsunę, żeby lepiej wam to pokazać, bo tak jak mówiłem, chcę zrobić to szybko, chcę zrobić prosty odcinek. Mamy papier. Co ciekawe, Gucci bardzo w fajny sposób informuje swoich klientów i utrzymuje z nimi relację drogą mailową, bo na przykład jakieś 5 dni po zakupie dostałem od Gucci maila z informacją, że mogę pobrać sobie tapety na telefon, jeśli bym chciał, właśnie nawiązujące do współpracy z Adidasem. Tu już widzę sznurówki w kolorze Aqua. Tak jak w przypadku gazelek, ZX-y również. Każdy z tych butów jest zapakowany w osobny worek. Wyciągnijmy pierwszego buta, który
jest zapakowany w jeszcze jeden worek, który z kolei już żadnych nadruków nie ma. No kurczę. Powiem wam, że znowu jakościowo jest to naprawdę spoko. Czuć tą inną jakość, czuć, że ten produkt nie jest robiony w fabrykach Adidasa. Tak na pierwszy rzut oka strasznie przypominają ostatnie to GR-owe retro Adidasów ZX 8000 Aqua, które pojawiło się pod koniec chyba 2020. Zaraz zresztą wyjmę tą parę, bo mam ją gdzieś i będziemy sobie to porównywać. Największą różnicę to oczywiście monogram Gucci, który znajduje się na elementach toeboxu oraz na panelu bocznym. Sama wyściółka wewnątrz buta również jest inna, jest żółta, jest ładnie uszyta. Mamy napis informujący nas, że produkt został wyprodukowany we Włoszech. Na metce pod koniczyną Adidasa znajduje się napis Gucci. To samo znajdziemy na pięcie. Największym atutem tego wydania jest rzeczywiście jakość i całe to doświadczenie zakupowe, z którym mamy do czynienia po otwarciu paczki od Gucci. Trochę na gorąco, starając się patrzeć trochę na tego buta i pamiętam o tym, że nagrywam w sumie dalej coś dla was. Staram się pogodzić te dwie rzeczy i nie do końca skupiam się na samym produkcie. Tutaj widzicie, jest trochę kleju. Jest to tutaj, muszę się schować, żeby ostrość złapała na bucie. Tutaj mamy troszeczkę kleju. Przy drugim bucie znajduje się metka zaczepiona przez oczko. Metka, której nie można zdejmować. Jeżeli buty chcielibyśmy zwrócić po zdjęciu tej metki, taki zwrot wydaje mi się, że nie będzie możliwy. Podoba mi się ten but z małym ale. Z tym ale, że jeżeli chodzi o samą kolorystykę Aqua, dużo lepszą kolorystyką byłoby chociażby to, co Adidas wznowił po 30 latach w 2019 roku, dając nam ZX 8000 w Aqua z linii konsorcjum, bądź wydania z 2009-2013 roku. Czy ten but, który kosztował tyle pieniędzy, a który tak bardzo podobny jest do tego tradycyjnego wydania wartego 500 zł, czy to jest opcja, którą chcę mieć w kolekcji, którą chcę trzymać? Zobaczymy. W komentarzach możecie napisać, czy te buty w ogóle wam się podobają. Nie będę pytał o cenę i zestawienia buta z ceną, bo myślę, że mało jakie buty są warte takiej kasy, a ja zaraz tutaj za siebie gdzieś tam z półek z kolekcji powyciągam ZX Aqua z innych roczników, tak żebyście mogli zobaczyć kolory. I powiem wam szczerze, że gdyby to wydanie od Gucci miało ten kolor, to byłbym dużo bardziej szczęśliwy. No jakby nie było klasyka z jego bardzo drogim odpowiednikiem, to jednak te kolory moim zdaniem wygrywają, wyglądają dużo lepiej. I przede wszystkim są takimi kolorami, które lepiej kojarzą się właśnie z wydaniem ZX 8000 Aqua. Więc tu mamy 98, tu będziemy mieli już 2019, o ile dobrze pamiętam, zaraz zobaczymy tutaj na metce. Tak, 2019, końcówka 2019 roku pojawiły się z okazji 30-lecia ZX 8000 Aqua w serii konsorcjum, jako wydanie konsorcjum. I ta kolorystyka najbliżej ma do wydania oryginalnego z 1989 roku, w którym ta podeszwa rzeczywiście jest troszeczkę ciemniejsza po latach i w ogóle cała bryła, cała cholewka buta ma troszkę inne barwy. No i znowu, zestawiając te dwa kolory, gdzie umówmy się, te nie są idealne, to nie jest najładniejsze wydanie tego modelu, ale nie wiem. No okej, teraz patrząc na nie, fakt, że widzę się tylko w ekranie monitora, w kamery, to chyba jednak dobra, chyba jednak te wyglądają troszeczkę lepiej. No i na samym końcu, na pierwszy rzut oka, Gucci czy buty za 500 zł? No i tu mamy buty za 500 zł, właśnie na podstawie chyba tej sylwetki, tego wydania z 2020 roku, bądź 2021. Nie, też 19, ale one 19 były produkowane, myślę, że na rynku pojawiły się w 20. No ale właśnie, czy te buty aż tak bardzo się różnią na pierwszy rzut oka? Bo oczywiście ja, mając oba buty w ręku, widzę różnicę w jakości wykonania przede wszystkim. Na początku myślałem, że gdy dostanę parę Gucci, będę miał opcję, że będzie to jednak zbyt podobne do tego i stwierdzę, że po co mam płacić 8 razy więcej. O Boże.
8 razy więcej. 8 razy więcej za tą parę, która ma wyglądać jak ta para butów. Ale mając te dwa buty właśnie obok siebie, jednak widzę, że to jest dużo lepiej i ładniej i fajniej wykonane. Więc jak już widzicie, różnic jest sporo. Przede wszystkim różnice są materiałowe. Łatwo to zauważyć przede wszystkim po zamszu. Zamsz w wersji GR-owej jest tani. Nylon, siateczka, z którą mamy do czynienia, również sprawia takie wrażenie. Tak jak widzicie na środku buty, po założeniu kładka w butach zniknęła. Gucci są przede wszystkim lepiej uszyte, są troszeczkę inaczej uszyte. Jestem ciekawy, czy z perspektywy używania i czasu nie będzie to tutaj pękało. Ten materiał nie będzie się gdzieś tam tutaj rozchodził. Ja wiem, że pewnie te buty, jeżeli je zostawię, to założę 5 razy, więc nie zdąży się tu nic zepsuć. Na uwagę zasługuje właśnie fakt tego, że sama podeszwa w wydaniu Gucci jest totalnie inna. Jak widzicie, wysokość tych butów mocno się zmieniła. Jestem ciekawy, czy to wynik wsadzenia dużo większej ilości busta w napięcie, czy wynika to troszeczkę z jeszcze innej konstrukcji. Na pewno buty nie straciły, ale myślę, że też dzięki Gucci nie zyskały na tym kształcie samej bryły buta. Ten but wygląda dalej dobrze, a tu akurat nie ma się do czego przyczepić. O jakiejś swojej decyzji, czy te buty założę, czy zostawię, poinformuję na swoim fanpage'u bądź na Instagramie, na które Was zapraszam, jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie. Staram się tam być dużo bardziej aktywny niż na YouTubie. Więc takie szybkie podsumowanie dotyczące tego zakupu. Nie mogę powiedzieć, że jestem w 100% szczęśliwy i usatysfakcjonowany wydaniem tak dużej ilości hajsu na buty, ale z drugiej strony przy tej ilości butów, która pojawia się na rynku, ostatnio zacząłem myśleć, że wolę jednak mieć 1, 2, 3 pary nowe w skali nawet roku. Sam się śmieję z tego. Ale droższych, lepszych wydań, czy bardziej limitowanych wydań, cokolwiek, co będzie przekładało się na jakość, ale niestety wraz z tą jakością będzie szła też cena, więc pod tym względem to wydanie Gucci jakoś mi tu pasuje. Z drugiej jednak strony but jest na tyle podobny do tego zwykłego wydania w tej kolorystyce Aqua, że aż trochę mi szkoda. W tej kolekcji mieliśmy jeszcze 3 inne zestawienia kolorów na modelu ZX8000, ale ja jednak zdecydowałem się na Aqua jako, wiecie, OG-sowy buciarz, Ultras ZX-owy, ZX Nerd. Co jest? Więc co mogłem wybrać? No zielone nie, no czarne z fioletem też nie, no. Tam jeszcze jest jedna jakaś taka słaba kolorystyka, wyjdzie teraz na ekranie. No i mamy Aqua, czyli rzeczywiście było 5 kolorów ZX-ów 8000. No i no co mogłem innego wybrać? No musiały wejść Aqua. Więc ja jeszcze sobie tutaj porozkminiam, co z tym fantem, co z tą parką butów zrobić. Wam dziękuję za oglądanie. Poszykuje się kolejny odcinek, będziemy trochę gadali więcej o wydaniach z kolei od Nike, bo tych było całkiem sporo i rzeczywiście marzec pod względem wydań od Nike był całkiem, a nawet bardzo udany, a mi udało się kupić 3 pary butów, które rzeczywiście chciałem kupić w tym miesiącu, więc to w kolejnym odcinku. A jeżeli chcielibyście zobaczyć, co się stanie z tymi butami, zapraszam Was na mój Instagram oraz fanpage. A jeżeli nie widzieliście poprzedniego unboxingu Gucci oraz Adidas Gazelle, to klikajcie tutaj. To jest właśnie ten odcinek. Do następnego, cześć!